są. No. Daj mi się wytłumaczyć. Cześć, pozdrawiamy Witajcie. Was z łowiska Krzaki, stanowisko numer 35. Póki co sztos. Tak, domek jest taras. rewelacja. Słuchajcie, wywózki też widzieliśmy, jak widać, dosyć daleko pod wyspę, około 200 metrów. Dla mnie rewelacja. Ponton, to jeszcze lepsza rewelacja. Tak, Ale na razie nie zobaczymy. rozwijamy, bo słuchajcie, jest 42 stopnie w cieniu. Rekordy Polska bije w temperaturach, także ponton sobie odpuścimy do jutra. Znaczy ja sobie odpuszczę do jutra, bo ja... Wszystko rozkładamy, nawadniamy się i musimy jakoś Tak. przetrzymać te upały, Tak. także sobie wszystko już w cieniu poukładaliśmy, Dokładnie. a sprzęt typu właśnie ponton, Nie, to wszystko będzie wieczorem albo jutro. tak, to czekamy, żeby to słońce trochę zelżało, bo Nie, tak nie może być. niebezpiecznie. No i co? Ja zostawiam tatę, śmigam do domu, wracam w czwartek prawdopodobnie. I A ja jestem tydzień, słuchajcie, także... tak. Ktoś Pięknie. musi pracować. Tak, ktoś Żeby zasłużył, odpoczywać słuchajcie, mógł ktoś ktoś. zasłużył na urlop. Nie, Liska też ma. No ale nie teraz, słuchajcie. Także ja jestem tydzień, a Liza będzie 3 albo 4 doby, zobaczymy jak przyjedzie. Będziemy walczyć. Łowienie piękne, bardzo ciężkie. Także zobaczymy, czy w ogóle uda się jakąś rybkę wydłubać, jak uda się. Jak będzie 15+, to salto z tego daszku z domku do wody, także... Trzymam cię za słowo. Trzymamy cię za słowo. Także Póki co słuchajcie, tak. trzymajcie kciuki i Właśnie. idziemy się schować. Musimy się schować, bo słuchajcie, usmażymy Nie się. do wytrzymania, Do także... później. Na końcu filmu pokażę Wam samo łowisko i infrastrukturę, a teraz domek na stanowisku numer 35. 2 łóżka, w tym jedno rozkładane. W środku jest prąd, kuchenka gazowa wraz z butlą, lodówka. A teraz spójrzcie na ten taras, na ten piękny widok. Macie tutaj dodatkowo stoły i krzesła oraz oświetlenie, dzięki czemu możecie spędzać tam czas do późnych godzin, a ponieważ jest zadaszony, nic nie będzie padało Wam na głowę nawet podczas deszczu. Jeżeli ktoś z Was przyjeżdża z pontonem, jest tutaj sporo miejsca, żeby go przypiąć. A my zapraszamy Was na film. Mamy nadzieję, że będzie się podobał. Zobaczcie, ma podwójne wąsy, ale czad. Malutki i duży. W potężnym upale po pierwszej dobie mamy takiego oto gagatka 12600, także nie za wielki, chociaż w sumie jak na krzaki jest niezły. Także mamy go. Szybka fotka i wypuszczamy, bo jest naprawdę ciepło. Dobra, słuchajcie, po 3 dobach kosmicznych upałów wczoraj w nocy przyszła straszliwa burza, potężne deszcze, słuchajcie. No ale tak czułem, że to pomoże. Mamy kolejną rybkę, tym razem 14800, także jak na tą wodę jest przepięknie. Puszczamy ją, bo pada deszcz niestety, znaczy może stety. I lecimy dalej. I słuchajcie, mamy kolejną. Tak jak mówiłem, pogoda sprzyja. To już dzisiaj 4. branie. Niestety tylko druga rybka, bo 2 się spięły, ale są tu ciężkie warunki, także... Ale dajemy radę.
Dobra, słuchajcie, wsiadamy na ponton. Płyniemy zobaczyć, czy ryby wyjadły nasze jedzonko, którym podaliśmy. Mamy kamerkę z temu, zobaczymy jak działa. Przy brzegu działa, więc zobaczymy głębiej. Lecimy na ponton i do zobaczyska. A teraz możecie zobaczyć, jak wygląda i zachowuje się dno. I mamy to, słuchajcie. Moja pierwsza ryba z krzaków na tym wyjeździe. Hol z pontonu. Piękna walka, długa walka. Chodź, tato. Chodź do mnie. Nasza wspólna. Słuchajcie, do rana musimy wybaczyć. Tak jest, piękny hol, długi. Pływaliśmy tam pontonem po kołkach, trochę żyłki nam się zaplątały, jakiś Tak. stary silnik, ale jest super. Mamy to. Nareszcie. Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown in my tears. Everything's overflowing. Scared that I won't get it right, get it right. My nerves are working overtime, overtime. Tell myself to calm down and breathe. Dobra, słuchajcie, to był ogień. Eliza wam powie, bo to jej ryba. Jest przepiękna. Nic więcej, ja nic. Po prostu łzy mi poleciały na koniec holu, więc resztę niech opowie łowca. 40 minut holu z pontonu. Bardzo silna ryba. Najpierw myśleliśmy, że to jest psum, bo w ogóle nie można było go do powierzchni przyciągnąć. W końcu się pojawiła płetwa grzbietowa, wiedzieliśmy już, z czym mamy do czynienia. No i jest, słuchajcie, 15,5 kg. Ale uwierzcie mi, że jak żyję, takiej ryby nie miałam. Piękna,
waleczna. Spójrzcie, zwróćcie uwagę, jaki ma wielki pysk i jakie ma piękne wąsy. Potężny. No jak prawie jak są. Uwaga, operatorze! On się jeszcze nie wyszalał, jeszcze druga runda. Odkażony, zważony, słuchajcie, ja sobie robię pół godziny przerwy na kawę, bo muszę się uspokoić. Na taki piękny haul i O to chodzi. coś pięknego. Walczymy dalej. Tak jest. Trzymajcie kciuki. Poza samymi zaczepami, które były w wodzie, przyszło nam się również mierzyć z lasem żyłek, który był tam zaplątany. Bardzo często, na przykład przy porannej przewózce, zaczepiały nam się tam zestawy i musieliśmy po nie płynąć. Niestety w ten sposób straciliśmy również kilka ryb, ponieważ wpływały nam tam, zanim dopłynęliśmy pontonem, ryba zdążyła się uwolnić. Za każdym razem staraliśmy się jak najwięcej tego ze sobą przywieźć, żeby nie zostawiać tego w wodzie. Do tego silny wiatr i to wszystko sprawiało, że ten wyjazd był bardziej wymagający fizycznie niż poprzednie. I słuchajcie, mamy kolejną rybkę. Jest przepiękna, po prostu to jest cudo natury. Spójrzcie na tego lampasa, jest przepiękny. Tak jak podrośnie, to będzie cieszył naprawdę wielu wędkarzy, także coś cudownego. Proszę bardzo. Bardzo Słuchajcie. proszę. Ja nie wiem, czy jest Proszę, problem, ona pochwal wymyśla. się. No, Nie, bo ty nie powiesz prawdy, zostało proszę. zostało pół Nie, godziny. ja Dobra. miałam teraz łódkę kłaść, zawsze ojciec sypie kilka kulek, a tu tyle nasypał, że po prostu jeszcze wszystkie są takie, A daj patrzcie. mi się, no, ładnie opudrowane są. Daj No. mi się wytłumaczyć, została doba, zostało mi trochę więcej kulek, nie chcę ich wyrzucać gdzieś przy pomoście albo zabierać do śmietnika, więc troszeczkę więcej wrzuciłem, o pół łyżeczki więcej, no że Eliza się pcha do łódki, no to musi tam jakąś rękę włożyć. Przykro mi. Nie, no dziękuję, pewnie, już działam. Tyle się dzieje, że postanowiliśmy o tym opowiedzieć. To mów, bo to twój urlop, twój Tak. pomysł tu przyjechać, to zaczynaj. Tak, słuchajcie, kończy się moja 7-dobowa zasiadka na łowisku Krzaki koło Bornik pod Poznaniem. 6. doba minęła. Została nam jeszcze jedna nocka tak naprawdę, bo już mamy godzinę 17. I no zobaczymy, co się będzie działo. Generalnie ja uważam zasiadkę za bardzo fajną. Jest to ciężkie łowisko, przed nami jest wyspa, przed wyspą są, słuchajcie, knie, jakieś takie powalone pnie, powycinane gałęzie. Także nie jest to takie proste łowienie jak tutaj obok, na przykład na Karpiowym.
Mamy łącznie 6 ryb, zrobiliśmy 12 brań, także słuchajcie, 50% skuteczność. Ale jak na tej wodzie, to myślimy, że jest ok. To jest nasza pierwsza taka zasiadka w takim ciężkim terenie. Myślę, że jest ok. Fajne ryby takie 14-15 kg, także 12. Jak na tą wodę, to coś pięknego. Tak, waleczne. Bardzo waleczne, słuchajcie, jeden hol 45 minut. Pierwszy raz w życiu coś takiego przeżyłem. Eliza holowała, wyholowała tę rybę, piękna, 15,5 kg ryba, karpik, naprawdę potężnie oddano w kość. No i co? No, ciężkie łowienie, przeżyliśmy to, słuchajcie, spróbowaliśmy. Ja tam jestem dumny z Elizy, z siebie, daliśmy radę, połowiliśmy, także jest ok. Została nam jeszcze jedna noc. Przeżyłem tutaj od niedzieli do soboty 4 pory roku. Słuchajcie, przyjechałem w niedzielę, było 42 stopnie, woda miała 30, prawie 3. Później były jakieś burze, potężne deszcze, teraz już jest chłodno w nocy, bardzo duży wiatr, także wszystko żeśmy przeżyli, ale uważam, że jest ok. Ja jestem mega zadowolony. Nie wiem, jak Eliza mi się teraz wypowie. Ja też, no zupełnie inaczej niż dotychczas, bo faktycznie łowienie z pontonu, tu nawet nie tylko łowienie nam dochodziło, ale też w przypadku, kiedy zwoziliśmy zestawy, chcieliśmy przewieźć zestawy, często wchodziły nam niestety w las żyłek i też kończyło się to tak, że musieliśmy płynąć, musieliśmy to rozplątywać, staraliśmy się te żyłki oczywiście ze sobą z powrotem tutaj, te cudze żyłki, z powrotem przywieźć, więc to wszystko rwaliśmy, zakładaliśmy rękawice, także faktycznie jeżeli chodzi o taki fizyczny wysiłek, to pierwsza taka moja zasiadka z tobą, ale no poradziliśmy sobie, myślę, że całkiem nieźle i wynik, tak jak właśnie tata wspominał. I samo właśnie obejście się z tym wszystkim, z tym silnikiem, mieliśmy sytuację, że nam się żyłka wkręciła w silnik, musieliśmy to rozkręcać, czyścić to wszystko, także kolejne doświadczenie za nami. Tak, słuchajcie, fajna hardkorowa zasiadka, nie taka typowa emerycka, jak ja to mówię, usiąść sobie na foteliku, wywieźć, słuchajcie, Relacji. 60 metrów i łowić. Nie, to jest coś zupełnie innego i trzeba to przeżyć. Mnie się to zawsze podobało. Elizie myślę, że też. Na razie musi wszystkie zakwasy przeżyć, bo po tych długich holach z pontonu jest połamana, posiniaczona, słuchajcie, poorane ręce, odciski, ale na tym to polega, słuchajcie. To jest właśnie to w tym karpiarstwie fajne, że to jest coś innego. Czasem trzeba to. Ja nie mówię, że nie każdy musi tak łowić, nie każdy No musi nie to dla lubić. każdego, no To nie bez jest też dla wątpienia, każdego, tak? Ale tak. generalnie jest to świetne. Mnie się to bardzo podoba, także jestem zachwycony. Pomimo, że Wyrwani tak, ze snu w zasadzie, Tak. tak? Nie wiem, pierwsza w nocy śpimy, wyrwani, szybko kamizelka na Tak. ponton, płynięcie. trzeba o tym pamiętać, tak? Słuchajcie, te kamizelki to jest podstawa, bez tego ani już tu tak wieje, tak buja czasem pontonem, że wypaść to jest chwila. Także, ale pamiętamy o wszystkim, od początku to robiliśmy te uwalnianie się z tych, że tak powiem, znaczy wskoczenie do pontonu, uwolnienie go, wypłynięcie, te kamizelki po drodze zakładając, wszystko naprawdę nam szło świetnie, także jestem mega zadowolony. Możemy jechać na Rainbow, słuchajcie, do Francji. Oczywiście żartowałem. Ale nie, naprawdę poszło nam fajnie, uważam, że jest super, jesteśmy super zgrani, także daliśmy radę wyholować naprawdę kilka pięknych ryb, zobaczycie zresztą przebitkę na filmie, naprawdę piękne, potężne ryby. Także Tak. mega. No i Naprawdę. znowu mamy szczęście do super sąsiadów, Tak. bo mamy totalnie bezproblemowych sąsiadów. Pływaliśmy tym pontonem. Tutaj jest dość wąsko niestety. Tak, między nami Żeby, obok. tak, są. żeby swobodnie wypłynąć łódką, żeby nie splątać na przykład w nocy zestawu czy coś, to faktycznie sąsiad sąsiadowi tutaj przepływa, żadnego problemu, Tak, miło, tak. sympatycznie. Nie zawsze jest tak kolorowo, ale tu generalnie nam się trafiło pięknie. Także dziękujemy sąsiadowi za wyrozumiałość. Dokładnie. Tak. No i zobaczymy, co jeszcze przed nami. Ostatnia nocka, także Została nam ostatnia noc. Z reguły wieczorem mamy brania około 22-23 lub między 5 a 7 rano, tak? I Pierwsza czasem noc. koło pierwszej w nocy. My zresztą tradycyjnie pierwsza noc z naszego godzina na rybach. Także często mamy brania, także zobaczymy. No może jeszcze coś się uda dołowić. Jeżeli nie, uważam, że zasiadka sztos, tak? W takim miejscu, w takich dniach nie łowimy też pod brzegiem, słuchajcie, 30 metrów od brzegu, jak tu można łowić i próbować. Nie, no to nie, to przyjeździmy po to, żeby się pobawić właśnie z takim spróbować hardkorowym. czegoś Tak, nowego. także ja jestem zadowolony, nie wiem jak Eliza, też. myślę, że też.
Myślę, że się sprawdziłam. Tak, oczywiście, tak, jest mega. Martwiłam się, czy moja masa ciała pozwoli mi na takie łowienie, ale jak widać, to nie ma żadnego. To nie jest żadne przeciwwskazanie, Nie, nie. śmiało wszystkie dziewczyny i tak dalej. Twardo można bierzcie się za wsiadać. karpiowanie, tak jest. Wsiadajcie w pontony, Z pływajcie. chłopakami, z ojcami, z Tak kumpelami tak jest, dokładnie. i próbować. Fantastyczna przygoda, wiatr we włosach, aczkolwiek przyznam się też bez bicia, że niektóre momenty, jak właśnie, nie wiem, płynęliśmy po zestaw, czy jak ta ryba, ten długi hol mieliśmy, no dało się nam to we znaki, bo cały czas wiało nam, zresztą widać za nami, jest okropny wiatr i hol z tego pontonu, jak nas jeszcze ten wiatr ściągnął w drugą stronę, no podwójny wysiłek, tak. także ale dajemy radę, także zobaczymy. Myślę, Do że usłyszenia pewnie wszystko rano. się udało, także zobaczymy. Idziemy teraz zobaczyć, co tam Tak. z wędkami jeszcze i czekamy. No ty pięknie miałeś. Zapomnieliśmy operatorowi podziękować jeszcze Tak, za cierpliwość. tak Małgosiu, bardzo Ci dziękujemy. Także za chwilę zobaczycie podsumowanie zasiadki, a tutaj tak dogrywka szybka już Tak, bez mikrofonów. dokładnie, tak. Tak, mów. Dziękujemy. Dziękujemy za cały tydzień. Cały tydzień tutaj siedzenia ze mną. Później z Elizą od czwartku. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Tak, za całą pomoc, za wstawanie w nocy, za wszystko. Tak jest. Ja Tobie bardzo dziękuję. Ja Tobie też jestem. Za to, że mnie zaraziłeś tą pasją i że jesteś taki cierpliwy, wszystkiego mnie uczysz i w ogóle i za te piękne łzy, bo naprawdę, słuchajcie, popłakaliśmy się na tym pontonie Po tym holu. z radości, także Dokładnie. bardzo Ci dziękuję. Ja Tobie też. No i żegnamy się. Jak widzicie, zdążyliśmy. Zdążyliśmy. Wstaliśmy dzisiaj o 6, żeby wszystko sobie powycierać, na sucho pochować, także Co, tydzień przeleciał jak z bicza strzelił. Pogoda różna. Przyjechaliśmy tutaj, było 42 stopnie, teraz jak widać jest stopni 13, leje deszcz. Także no Polska po prostu. Polska pogoda nas nie rozpieszcza. grunt, że udało nam się to wszystko pochować, zanim nam Tak jest, zmokło. daliśmy Także radę się zwinąć na sucho. Zasiadka mega udana, jestem bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy, że Eliza w końcu tak fajnie sobie połowiła też z tego pontonu. Ten haul taki długi to jest, będziemy go pamiętać do końca życia, słuchajcie. tak, tak. No i co, Matka Natura, słuchajcie, wczoraj bączek, tuż obok nas ile? 3 metry, 2,5 metra od nas. Bączek, odkryliśmy, że mają obok nas gniazdo w ogóle, więc pół wieczoru obserwowaliśmy, jak wylatywały z gniazda, wracały. Niesamowite, naprawdę. Tak, ci kto nie wiedzą, co to jest bączek, albo kto to jest bączek, o sprawdźcie Tak, sobie, bardzo ładny ptak, bardzo, bardzo Zresztą rzadki. będziecie tutaj to widzieli. Tak, zobaczycie na filmie, ale bardzo, bardzo rzadki, bardzo piękny. Po raz pierwszy udało, widzieliśmy go kilka razy, słyszeliśmy go wiele razy, ale wyszedł koło nas z Chin i mieliśmy okazję go nagrać. Piękna sprawa, słuchajcie. Tak. Te zimorodki w zeszłym roku przy nim to jest pikuś. Także ogólnie przyroda, wszystko cudo. Zasiadka naprawdę, słuchajcie, sztos. Ryby były, wszystko było, były hole z pontonu, były ryby z krzaków, były ryby z żyłek, ze wszystkiego, także No i to, co lubimy. tak, Godzina 5:30, budzi się dzień, kawa, tak, owsiankę. My mamy zawsze taki zwyczaj, że zawsze kawa, Dokładnie. gorzka, czarna, tata troszeczkę tylko dosładza, do tego owsianka i to jest taki nasz rytuał zawsze na rybach. super. Naprawdę piękne. Dla mnie zasiadka jedna z lepszych w życiu, także myślę, że Żegnamy się. do następnego, słuchajcie, za miesiąc następne ryby, także chwilę odpoczynku i Tak. lecimy dalej. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście. Tak jest. Ciao. Trzymajcie się. A ja, zgodnie z obietnicą, zapraszam Was na małą wycieczkę po samym łowisku. Także na początek domek, który już mieliście okazję zobaczyć. Przypomnę, stanowisko numer 35. Tutaj widać wyposażenie. Super wygodne, bo nie trzeba aż tak dużo rzeczy wtedy ze sobą zabierać na wyjazd. Z perspektywy zza domku, jeżeli spojrzycie w kierunku drewnianej wiaty,
to tuż obok stoi Toj-Toj. Tutaj go widać. Nie jest to oczywiście jedyna toaleta na łowisku, ale najpierw wchodzimy schodami na górę i na tak zwanej budzie, czyli tam, gdzie płacicie za zezwolenia, macie dostępne lodówki. Teren jest monitorowany, bezpieczny, nigdy nie zdarzyło nam się, żeby cokolwiek stąd zniknęło. Tutaj są też punkty ładowania, gdybyście byli na stanowisku, który nie posiada prądu. A teraz idąc w lewą stronę, tak jak prowadzi droga dojazdowa na łowisko karpiowe, macie dostępne pomieszczenia socjalne. Można tutaj napełnić zbiornik wodą, wykąpać się w ciepłej wodzie, skorzystać z toalety. Kody do tych nowych pomieszczeń socjalnych otrzymacie od osoby sprzedającej Wam zezwolenie. Dziękujemy, że zostaliście do końca i mamy nadzieję, że film się podobał. Do zobaczenia, hej!